Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku Przyczepki. Teraz to już jest nie tylko przyczepa, ale też campervan, bo budujemy sobie campervana z Volkswagena T4, jak już widzieliście, już nieraz nim wyjechaliśmy. Została zmieniona skrzynia z automatu na manual, bo automat się rozsypał. No a teraz kilka kolejnych części. Szykujemy się generalnie teraz na wyjazd na Litwę, bo taki mamy plan na kilka dni i musimy auto zrobić. Dwa, 3 dni temu rozsypało się koło pasowe, więc musiałem wymienić na nowe, a to idzie do śmietnika. Nowe koło pasowe już siedzi, były problem z odkręceniem, ale udało się pożyczyć klucz udarowy, taki bateryjny, co mnie zdziwiło, nie pneumat, nie elektryczny, nie dał rady, ale taki na baterię Milwaukee. Dał radę odkręcić, odkręciłem koło, wymienione została też tam nowa rolka napinacza. Sprawdziłem też rozrząd, wygląda jak nowy, więc nie ruszam z tego względu, że siedzę po prostu na różnych forach i wszędzie piszą, jakie te nowe rozrządy, te części są teraz tandetne. Po 5-10 tysiącach coś pęka i silnik jest do wyrzucenia. No jak się zerwie pasek czy jakaś rolka walnie, no to silnik jest kolizyjny i nic z tego nie będzie. Mimo tego, że tutaj mam naklejkę i jest jakieś 60-70 tysięcy naklejone, że pasek był zmieniony, zdjąłem pokrywę, wygląda wszystko tam jak nowiutkie, nie ruszam tego, autentycznie boję się teraz zmienić rozrząd, gdyż nie ma żadnych części, które wzbudzałyby zaufanie, że on trochę pojeździ. Przy okazji, jak już tutaj musiałem wszystko zdjąć, odkryłem, że jedna rurka, tam podciśnienie od turbo, które idzie tutaj, było zerwane i dlatego też komputer gdzieś mi tam na zlocie pokazywał błąd turbiny. No ale szedł normalnie, nic się nie działo, więc naprawiłem, wymieniłem całą rurkę. No i zająłem się też rozrusznikiem, nie za każdym razem odpalał, więc wyjąłem rozrusznik, nie mam czasu na dawanie go do regeneracji, ale trudne słowo, ale zamówiłem nowy za 300 zł, więc na pewno trochę pojeździ, w razie czego ten, który wyjąłem, sobie dam do regeneracji i będę miał zapas. Przy okazji dopiero zobaczyłem, zobaczcie jaka tu wiązka została po automatycznej skrzyni biegów. Te wszystkie kable zostały po skrzyni biegów. Będę musiał jeszcze zrobić gdzieś czujnik wstecznego, bo nie został zrobiony, to musi mi jakiś elektryk zrobić, bo jak na razie nie mam po prostu światła wstecznego. No i nie mam czujnika sprzęgła, bo to był automat, więc nie mogę założyć tempomatu, choćbym chciał. Więc to jest jeszcze do zrobienia. No, a to jest rozrusznik, który był u mnie. On już czasami cykał, czasami odpalał, więc jeżeli chcę gdzieś dalej wyjechać, na pewno muszę to zrobić. Dzisiaj po południu będę miał już nowiutki rozrusznik. Na razie bałagan jest w samochodzie. Tutaj już jest trochę wełny przygotowałem. Będę wstawiał tutaj w środek ocieplenia, jak będę montował tapicerki. Na razie na czas wyjazdu chyba wyrzucę w ogóle ten fotel, bo jeszcze on się kładzie, ale mam nieprzystosowany jest, nie mam drugiej części, więc chyba po prostu go wyrzucę i położymy tu sobie materac. Jak widzicie, właśnie dzisiaj do mnie przyszły maty termiczne na okna z firmy Szerszeń Szyje. O tych matach powiem coś więcej, jak już będziemy nocować, zobaczymy jak zdają sobie egzamin, natomiast wyglądają na pewno ładnie. O, tutaj mam jeszcze niepodłączony czujnik cofania, parkowania. To wszystko jest do podłączenia, ale teraz na wyjazd to tak jak najszybciej, żeby auto było zdolne do wyjazdu. No i o tym mówię, położyłem kanapę i no brakuje tu, bo nie mam tego oryginalnego tutaj końcowego, nie wiem jak to się nazywa, tej pufy taki, bo będę coś kombinował, więc muszę na teraz coś wymyśleć. No ale raczej najszybciej to po prostu pompowany materac i tyle. Przełożyłem sobie oryginalną tapicerkę z laminatu, tą, która tu była, którą już tu wszędzie pooklejałem, więc na pewno będzie, zobaczcie, dużo ładniej wyglądać jak to się oklei taką ekoskórą, ale na razie o co mi chodzi? Chcę przyłożyć, żeby zobaczyć na jakiej wysokości kanapa się opiera, ile będzie leżeć, bo być może zaraz sobie wyspawam taki stojaczek tutaj, tylko kwestia tego, czy będę miał coś, żeby położyć na gąbkę, żeby tu było w miarę równo na tym łóżku naszym. Przyjechał zamówiony rozrusznik, więc idziemy zobaczyć nowiutki rozrusznik. Oto i on, nowiuteńki rozrusznik. Zobaczcie, jak mam za regenerację takiego zardzewiałego dać ze 150 zł 200, to ja wolę
wydać 300 i mieć nowiutki. Także montujemy i sprawdzamy, czy wszystko będzie ok. Completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round. Welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest I got. Także jak widzicie, montaż takiego rozrusznika to dosłownie 3 minutki. Sprawdźmy, czy działa. Oczywiście dopiero teraz przykręcam klemę, bo była cały czas odkręcona. Gdyby tamten przewód do rozrusznika się gdzieś zwarł, no to byłaby masakra. Trzeba odkręcić akumulator. Cóż, zatem wrzucam luz. No i sprawdźmy, czy będzie teraz palił za każdym razem. O, blokada. O. Za każdym razem. Na pół obrotu kluczyka. Naprawione. Oczywiście na sam koniec przykręcam osłonę, żeby tu nic nie leciało wody na paski, na takie rzeczy. Taka osłonka się przydaje. No i właściwie wszystko zrobione. Jeżeli chodzi o mechanikę przed wyjazdem, wszystko jest zrobione, wszystko działa, więc możemy zająć się środkiem. No i tak na szybko stolik zrobiony, ten tylny, żeby móc na nim położyć materac. Jest wyspawany stelaż z płyty, Boże, nie OSB, ze sklejki zrobiłem półeczkę. Jeszcze finalnie zrobię tu dziury, żeby ono było jak najlżejsze. Wyfazowałem też, zobaczcie, taki rancik ładny, żeby tutaj nikt się o nic nie skaleczył. I tak na szybko półeczka jest zrobiona. O, po złożeniu kanap wygląda to tak. Oczywiście kanapa jest wyższa, więc tu jeszcze przyjdzie materac jakiś, obiję po prostu i chyba gąbkę dam. I tutaj poobijam wszystko takerem pod spodem, żeby to było ładnie. No problem jest taki, że jestem długi i tam mi nogi wystają, więc chyba jednak tą szafkę, którą chcę tam zrobić, będzie niższa i żeby robiła też jednocześnie jako łóżeczko. Wszystko jest jeszcze do przemyślenia. Półeczka na szybko jest zrobiona. No słuchajcie, plany się trochę pozmieniały. Jednak chyba nie jedziemy na Litwę. Mamy tyle rzeczy do zrobienia, że będziemy sobie działać. Ja mam też inny pomysł na to, bo chyba zrobię tu jednak camperboxa. Tutaj to, na czym siedzę, tą półeczkę, którą przed chwilą pokazywałem. Camperbox będzie bardziej przydatny, bo będzie wyjeżdżać szufladka z wodą, z czymkolwiek, co tam wsadzę. Może akumulator, może coś, jeszcze zobaczymy. Ta półeczka też może się przydać na jakieś szybkie wypady, więc sobie ją zostawię. No tak czy inaczej. Działam, więc porobię inne odcinki już tematyczne, jak robię camperboxa, jak robię to, jak robię tamto, nie taki ogólny jak ten. Ale taki ogólny, bo mam nadzieję, że też będzie jakiś tam ciekawy, bo koncepcje się zmieniają, bo pomysły się zmieniają, bo plany się zmieniają, także niestety koniec tego odcinka.
działam dalej i zobaczycie to w następnych już takich bardziej tematycznych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, subika, pomóc w rozwoju kanału. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, na razie.